Witam wszystkich na kanale Wiadoreski Team. Z tej strony Piotr, Daniel. twórcy kanału. Dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku zapowiadanym już, czyli onboardzik z toru S8 Race. Dziś będzie przedstawiony bardzo fajny odcineczek, full onboard plus dodatek. Tak, porównamy sobie tor S8 Race z naszym łódzkim torem Racing Center Łódź. Są to dwie perełki z centrum Polski. Będzie to fajnie przedstawione w tym odcineczku. Tak więc porównacie, która nitka Wam się bardziej podoba, chociaż ja uważam, że jedna i druga nitka tych obydwu torów jest naprawdę bardzo wyjątkowa. Te tory są No jeśli chodzi trochę o styl, inne, prawda? ale stylowo są bardzo się zbliżone, tak? Tak. Tak więc zapraszam Was wszystkich do oglądania, a teraz jedziemy już. Onboardzik, jak widzicie tutaj jest to przejazd numer 2 z tego naszego wypadu na S8 Race. Tutaj ziomeczek, jak widać, nie widział niebieskich flag, ale jak widać tutaj został użyty przycisk boostera. I teraz ja się męczę, Piotr już wyprzedził zawodnika, teraz ja się męczę z nim, Tak. ale chyba szybko z nim sobie poradzę. Radzisz sobie, tu macie to też już kolejna niebieska flaga, gościu widać jest w szoku. Ale bardzo ładnie Daniel wykonałeś manewr. No i teraz zaczynamy już czystą jazdę na tym naszym drugim przejeździe. Oczywiście zaczęliśmy tutaj relację z przejazdu numer 2, ponieważ ten pierwszy był taki rozgrzewkowy i nie było tego boostera i uważamy, że ten drugi przejazd będzie o wiele ciekawszy. Tutaj obrałem technikę, że używam power boosta od razu na wyjściu start meta. No właśnie to widzimy teraz, właśnie kliknąłeś. Bardzo fajnie to, przynajmniej u mnie to fajnie wyglądało z mojej perspektywy, że mogę szybko przyspieszyć z tego wyjścia i później mogę już po prostu na wychodzeniu właśnie z tych wszystkich zakrętów przyspieszać. Ja tutaj powiem Ci tak, ja próbowałem użyć Twojej techniki już potem na trzecim przejeździe, właśnie na samym starcie. Kojarz mi tutaj przeszkadzała ta pierwsza szykana. Dawałem tego boostera, ale troszeczkę mi to, jak widzisz, tu przeszkadzało, ale tutaj widziałem po Twojej jeździe bardzo fajna linia była. No Miałeś lepszą linię niż u mnie na przykład. Mi po tak tym więc- wszystkim zostawało już na ten podjazd, jeszcze trochę energii tak, zostawało, że jeszcze na ten podjazd mogę jeszcze trochę użyć trochę energii, tak? Jeszcze przyspieszenie. Tak. No, mamy dwa różne style, tak? Tak, dwa podobne style to są, tutaj w różnych miejscach używaliśmy tego boostera, jest to naprawdę bardzo fajna ciekawostka. Tu u nas fajnie może tak wyglądać, tak? Jeśli chodzi o wykorzystywanie, bo ty masz trochę inny styl, ja mam trochę inny styl. Tak, ja w innych miejscach znajdowałem te możliwości. A Oczywiście- mimo wszystko, kurwa, no... I tutaj jest, przepraszam Danielu, tutaj Tak. jest właśnie bardzo fajny moment, właśnie wyjście z Andresoli. Aha. I tutaj ta prosta, tutaj bardzo fajny moment, gdzie też można właśnie przyspieszyć, też tylko tego używać akurat, tak, więc to jest bardzo fajny moment. No i ta właśnie tutaj tak samo tego boostera nałożyć tutaj na ten podjazd. Bo tu można Wtedy tu szybko... fajnie przyspiesza, aż też trzeba uważać, bo jak za szybko wiedziesz, to tutaj jest dosyć ślisko jednak ta Tak, powierzchnia. ale jak dobrze wejdziesz, to można fajnie to Tak, wykorzystać. tak, trzeba to uważać. A teraz zapraszamy Was na porównanie dwóch perełek z centrum Polski, czyli Racing Center Łódź i S8 Race. Zapraszamy. Jesteśmy po porównaniu właśnie dwóch torów. Piotr? Tak, Racing Center Łódź i S8 Race. Jak myślicie, który tor Wam się bardziej podoba? Dajcie znać w komentarzu, co Wam się podoba, a co nie. Jaka jest Wasza opinia na temat tych dwóch torów? Mam tutaj jednak dwa różne rodzaje bolidów, elektryczne i spalinowe.
Tak, oczywiście. Tak samo mamy dwie różne nitki oczywiście, ale jak widzicie mamy bardzo podobny styl, już ta sama technologia band, bardzo bezpiecznych. Oczywiście S8 Race tutaj wygląda bardziej kosmicznie, bo ma jeszcze te wstawki lodowe, ale Racing Center Łódź ma za to piękne malowanie imitacji tarek, dzięki czemu czujemy się jak na prawdziwym torze wyścigowym. Tak, to ja tak samo odniosłem właśnie wrażenia. Jest super pięknie. Tu mamy akurat LEDy zajebiste pokazane tutaj właśnie w tym momencie. Tak, tutaj naprawdę bardzo fajny klimacik, to jest naprawdę myślę, że światowy poziom. Jak Las Vegas. Tak, takie mieliśmy właśnie pierwsze spostrzeżenia, właśnie jakbyśmy się czuli jak w Las Vegas normalnie, tak, no. Tak więc naprawdę, no jest bardzo naprawdę ciekawe. Zapraszamy naprawdę Was na ten tor, bo jest warto, ale oczywiście też zapraszam Was na Racing Center Łódź, ponieważ jest to naprawdę kolejny profesjonalny tor kartingowy. W centrum Polski. Tak, w centrum Polski, dwie perełeczki. Tak. I porówno właśnie te dwie różne właśnie style, które są na torze. Łódź i Warszawa. Tak, tutaj w tych dwóch miejscach widać, że myślały nad tym naprawdę głowy, które siedzą w temacie wyścigów, wiedzą jak to robić. I tutaj nitki wyścigowe są naprawdę niesamowite, które dają niesamowicie dużo frajdy. Ale chłopaki jednak z Warszawy tutaj pokazali, że mają wyobraźnię bardzo dużo. Tak, no są to młode osoby, tak więc myślę, że też tutaj dużo biorą doświadczenia z gier wyścigowych, tak samo wiadomo tutaj Wally, który dużo się angażuje w sim racing, tak więc też pozdrawiam i Walliego, oczywiście Karola też. No ale wróćmy też tutaj może teraz na ten tor jeszcze, bo mamy też co tu omawiać. Jesteśmy teraz na przejeździe numer 3 dla nas, w filmie oczywiście jest to przejazd numer 2. Na trzecim przejeździe staraliśmy się poprawiać swoje czasy, chociaż tutaj widać już trafiłem jednego marudera, ale Tak. tutaj widać bardzo fajnie szybko poszedł, też pewnie dzięki temu, że tutaj monobona się do tego boosterka. To dużo pomaga. Dużo pomaga i właśnie tamto miejsce, gdzie widzieliście, jest bardzo fajnym miejscem na wyprzedzanie. Myślę, że to jest jedno z takich niewielu miejsc, gdzie można bardzo fajnie, czysto wyjechać za zawodnika i dojechać do samego szczytu zakrętu i wyprzedzić przeciwnika. Myślę, że to właśnie... Ale tu chodzi o strategię, tak? Bardziej właśnie, kiedy naciśniesz ten przycisk, tak samo właśnie szybko pojedziesz, to chodzi o strategię po prostu. Tak. Każdy ma inną strategię w przejeździe. Myślę, że tutaj ten bajerek w postaci boostera byłby bardzo przydatny w samych wyścigach. Jestem bardzo ciekawy, jak tutaj by wyglądał wyścig na tym torze. O, tak samo, no jest ciekawe. Mam nadzieję, że gdzieś nam się uda taką imprezę zorganizować. Może zbierzemy taką większą grupę i kurczę, I pościgamy się. pokażemy, tak? Jak wygląda wyścig po prostu. Tak. No, chciałbym takie coś przeżyć. Tym bardziej widzicie tutaj pola startowe są tutaj na Andresoli. Start meta jest w innym miejscu, więc to też jest bardzo ciekawy układ. A tu byłaby fajna walka. Na pewno. Myślę, byśmy że zebrali ekipę ludzi, których znamy tutaj z Łodzi. Myślę, że tutaj byłby naprawdę taki sam dobry poziom jak na M1 karting swojego czasu. Działoby się, co nie? Byśmy zebrali fajną ekipę. Tak. I to byłoby, no fajnie by to wyglądało po prostu. Tak. Jeszcze chciałbym tak na zakończenie tu zapodać, że pojawił się jeszcze na tym torze po nowym roku. Mieliśmy się pojawić troszeczkę wcześniej, ale niestety nam terminy nie pasują. Tak więc jeszcze raz wpadniemy po nowym roku. Pokażemy symulatory. Tak, jeszcze pokażemy symulatory, to co można zjeść na tym torze. A są jakieś pewne przekąski, tak więc przetestujemy. Fajnie to wyglądało. Tak. Tak więc spodziewajcie się kolejnego odcinka już niedługo, bo tak naprawdę zaraz koniec roku. A w międzyczasie na pewno jeszcze pojawi się film z Time Attacku z Racing Center Łódź, ale nie będzie nas, będzie za to Mirosław Bogusz. Bardzo szybki zawodnik, tym bardziej już go znacie z kanału. I będzie ogień. Będzie ogień na pewno nie będziecie się nudzić. Z tego co już widziałem, materiały są naprawdę bardzo mocne w wykonaniu Mirka, więc będzie co oglądać. Tak więc zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Ogień. Pa. Cześć.